Wszystkie składniki wypisałam w opisie, możesz zerknąć, zanim zaczniemy. Zrób sobie herbatę i rozgość się w kuchni. Zaczynamy od rozczynu. Drożdże mieszam z łyżką cukru i odrobiną mleka, aż się rozpuszczą. Dodaję 3 łyżki mąki, mieszam i odstawiam w ciepłe miejsce na 15 minut. Dwa żółtka i 1 jajko mieszam z cukrem. Zawsze wyciągam je wcześniej, żeby miały temperaturę pokojową. Dodaję szczyptę soli i cukier waniliowy. Ten zapach zawsze kojarzy mi się z dzieciństwem. Łączę jajka z mlekiem, przesianą mąką i wyrośniętym rozczynem. Ciasto powoli zaczyna się tworzyć. Wyrabiam ręcznie, około 15 minut. Miękkie masło dodaję stopniowo, aż ciasto stanie się elastyczne i gładkie. Przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 1,5 godziny. Zawsze w tym czasie włączam spokojną muzykę i biorę łyk kawy. Ciasto pięknie wyrosło. Dzielę je na 10 do 12 części. Każdą część formuję w kulkę. W międzyczasie mój 4-latek próbuje pomagać, turlając ciasto po całym blacie. Kulki przykrywam i daję im odpocząć tylko 10 minut. W tym czasie przygotowuję farsz. Jagody mieszam z cukrem i mąką ziemniaczaną. To szybki krok, ale kluczowy dla smaku. Każdą kulkę rozwałkowuję, nakładam farsz i zlepiam bułeczki. Niektóre pękają, ale to też ich urok. Gotowe bułki przykrywam i odstawiam na 20 minut, żeby jeszcze troszkę urosły. Na kruszonkę mieszam mąkę, cukier i zimne masło. Rozcieram palcami, aż przypomina mokry piasek.
Bułeczki smaruję żółtkiem i posypuję kruszonką. Ten moment zawsze pachnie jak sobota u babci. Piekę w 190 stopniach przez 20 do 25 minut. Cały dom zaczyna pachnieć latem. I gotowe. Z wierzchu chrupiące, w środku mięciutkie, pełne jagód. Idealne na letni podwieczorek. Dziękuję, że gotujesz dziś ze mną. Zostaw serduszko, jeśli też kochasz domowe wypieki.